No tak, Adaś oczywiście spóźniony. Halo? Kiedy królewicz się pojawi? Momencik, królowo, nie złość się na mnie. Pospiesz się. Minutka, dwie i jestem, słowo daję. Minutka, dwie, może 7, może 10. Idę już, idę. Dziś w odcinku Gabi i Adam prowadzą śledztwo. Po prostu wejdę normalnymi drzwiami, jak normalny kurier, zaniosę przesyłkę, rozejrzę się po tym barze, zobaczę, czy wszystko jest okej i finito. Dziwne zachowanie Damiana bulwersuje klienta. Gdzie znajdę kaszę jaglaną? Kasza jaglana. Przepraszam, czy pan jest pijany? Nigdy w życiu. Szukam dla pana. Czuć od pana na kilometr alkoholem. No ale ja wytrzeźwieję, a pan dalej będzie karłem. Ty gnojku, co ty sobie wyobrażasz? Bardzo pana przepraszam za kolegę, bardzo przepraszam. Czy pani Basia wróci do sklepu Słoiczek? Ona tu zawsze dobrą aurę robiła. Lepiej przeciągała klientów niż w promocjach. Wiścia tu kupował więcej niż potrzebuje, bo lubi z panią Basią zagadać. Lepiej niż świąteczna wyprzedaż. Dzień dobry. Latę na sojowym specjalnie dla mojej królowej. O, Miłego dnia. czyżby jakaś kobieta była entuzjastką herbaty i kawa dostała się mnie? Nie, po prostu masz takiego super kolegę, który kupił ci kawę. Pyszna. Dziękuję nawet, jeśli ściemniasz. Ale ja absolutnie nie ściemniam. Kupiłem tę kawę specjalnie dla ciebie, słowo honoru. No i tej wersji się trzymajmy. Zobacz, masz dzisiaj mało paczek, także... Adam, Co? czy ty mi coś dosypałeś do kawy? Czy ta paczka naprawdę się rusza? Musimy ją otworzyć. Mieliśmy szkolenia BHP, jak zachowywać się, gdy paczka jest otwarta lub gdy wydobywa się z niej ciecz. Ale chyba nie było słowa o tym, co robić, gdy paczka się rusza. Wszystko w porządku? Bo jeśli źle się czujesz, to może powinieneś pojechać do domu. Nie, wszystko super. Git. Słuchaj, możemy to załatwić bez afery. Pójdziesz do lekarza i załatwisz sobie zwolnienie na dzisiaj, a ja zapomnę, w jakim jesteś stanie i że spożywałeś alkohol w pracy. No ale po co ten poważny ton? Dam radę. Wystawię towar na półki i po krzyku. Dzień dobry. Gdzie znajdę kaszę jaglaną? A kasza jaglana. Przepraszam, czy pan jest pijany? Nigdy w życiu. Szukam dla pana. Czuć od pana na kilometr alkoholem. No ale ja wytrzeźwieję, a pan dalej będzie karłem. Ty gnojku, co ty sobie wyobrażasz? Bardzo pana przepraszam za kolegę, bardzo przepraszam. Nie, no nigdy mnie coś takiego w swoim sklepie nie spotkało. Oj, nie, ja stąd idę, moja noga tu więcej nie postanie. Aha, i jeszcze jedno. Opiszę to wszystko w internecie, w social mediach. Zobaczycie, stracicie klientów. Niech się pan nie denerwuje, proponujemy specjalną kartę klienta, zniżki co tydzień w ramach przeprosin. Przepraszam bardzo za kolegę, ostatnio życie go za bardzo dojechało i pogubił się chłopak. Dojechało, tak? No teraz ja was dojadę, a tą kartę niech pan sobie wsadzi gdzieś. Dzień jak co dzień. Ojej! Jaki słodziak. Nie no, ludzie to są jednak potwory, naprawdę. Boże, jakiś sadysta wysłał cię paczką. Fuj. Słodziak. O zapachu krewetek. No tak, bo tutaj
całe pudełko jest z pastą krewetkową. To przynajmniej miał co jeść. Boże, dobrze, że się nie udusiłeś, biedactwo. Zaraz sprawdzę tego adresata. Adam, idź do kuchni po wodę, nie wiem, w misce, w talerzu, okej? Picie alkoholu w miejscu pracy, ty na głowę upadłeś? No ale nic się nie stało, tak? Trochę się napiłem i od razu afera. Przestań gadać głupoty, tylko problemów sobie narobisz. To było kilka łyczków, taki taktyczny klin. Słuchaj, nawet nie zauważysz, jak ci pół życia minie. Jeszcze spieprzysz życie swoim najbliższym. Wiem coś o tym, więc wierz mi. No ale nic się nie stało, tak? Sam widziałeś, jak się na mnie wkurzył, bo towar mu nie leżał tam, gdzie on sobie tego życzył. Klient ma prawo do złego humoru, a my nie. Taka praca. Sorry, ale ty nie możesz pracować w takim stanie. Do widzenia. No, Okej, dobra, już, no. Już idę. Już mnie nie ma, no. Nara. Odbiorcą jest Kien Phan. Zaraz sprawdzimy tego pana w mediach społecznościowych. Kien Phan, właściciel baru Saigonka. Bingo. Słuchajcie, myślicie o tym, o czym ja? Oni jedzą psy. Chińczycy na pewno, Wietnamczycy chyba też, ale... No. Miejmy nadzieję, że może nie, co? Ale jak to sprawdzimy? No jeszcze nie wiem, ale to jest takie straszne. Nikt cię już nie skrzywdzi, mój słodziaczku kochany. Ale jak w tym barze jest więcej takich psów, to musimy je uratować. W porządku, Gabi, ale nawet jeżeli to jest prawda, to jak chcesz to zrobić? No normalnie, pojadę tam, uwolnię je, a potem znajdę im domy. Mi się wydaje, że tym się powinna zająć policja, Gabi. Przyjedzie policja, to oni je albo schowają, albo powiedzą, że to są ich pieski domowe. Trzeba to zrobić cichaczem, złapać ich na gorącym uczynku. A potem zawiadomić policję. Masz rację, Gabi. Nie damy cię zjeść. Jak go nazwiemy? No jak to jak? Saigonka. Nawet tak nie żartuj. Mieliśmy podejrzenia, że bar Saigonka podaje psinę. Nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie. Postanowiliśmy zrobić własne śledztwo. Znaleźć dowody i udaremnić praktyki. Zamknąć bar i ukarać przestępców. I proszę bardzo, z musztardą i z sosem czosnkowym. No, smacznego. Nic, nie? No i dostawy załatwione. 3 kłótnie, 2 ponaglenia, ale za to 1 podpisana umowa i to na preferencyjnych warunkach. Damiana nie ma, chory. Jakaś chyba grypa żołądkowa. Kazałem mu iść do domu. Miło mi, że bronisz mojego syna, ale przed chwilą dzwoniła moja znajoma i powiedziała, że widziała go na rynku, jak pije z jakimiś chłystkami. Co zrobił w sklepie? Już jest wszystko okej, ogarnąłem. Jestem twoją szefową. Co zrobił w sklepie? Damian przyszedł do pracy nietrzeźwy. Obraził klienta i rozbił słoik z ogórkami, ale już wszystko posprzątałem. Kiedy usłyszałam, co zrobił mój syn, to myślałam, że się rozpłaczę. Dobrze, że na Bartka mogłam liczyć. To jest taki dobry, zaradny i pracowity chłopak. Będę mogła z nim przychodzić do pracy, jak już go przygarnę. Chcesz go adoptować? Myślałam, że ja go wezmę. Przydałby mi się taki mały pocieszyciel. Trzeba szybko pojechać do tej wietnamskiej restauracji. Chodź tu! No ale po co? Wiesz, ja mam jeszcze sporo paczek do rozwiezienia dzisiaj. Nie, jedź, Gabi. Paczki rozwiedziesz, jak załatwisz sprawę. A resztę przesyłek się przerzuci na innych kurierów. Trzeba się dostać na zaplecze baru i zobaczyć, ile oni tam psów przetrzymują i wszystkie uwolnić. Gabi, nie przegina już, dobrze? Bo jeszcze nas zgarną za włam do baru. No tym się będziemy martwić później. Najważniejsze jest, żeby uwolnić psy. Ja bym zrobiła prowokację. Wsadźmy do tego pudła z pastą krewetkową kartkę
Napiszemy na niej: wiemy, co robisz, wiemy, co jesz. Będziesz obserwował reakcję i może obejdzie się bez włamywania. W sumie dobry pomysł. To ja napiszę. Tylko, że jest jeden problem, bo klienci zazwyczaj nie otwierają przesyłek przy kurierze i nie zobaczę reakcji. No to powiedz, że coś śmierdzi w środku. To akurat jest prawda, bo ta pasta krewetkowa ma bardzo intensywny zapach. No i powiedz, że musi szybko przy tobie otworzyć, bo chcesz się upewnić, że to nie nasza wina. Otworzy pudło i zobaczy kartkę. Śledztwo na własną rękę? Nie miałem na to ochoty, to było zadanie dla policji. Ale skoro szefowa i Gabi się uparły, wiedziałem, że nic nie wskuram. Tata Damiana nas zostawił. Pił, nie pracował. Jak czegoś nie tknął, to spartolił. Myślę, że to po prostu odzywają się geny. Niech się pani nie gniewa, ale geny sreny. Jeśli ktoś chce być w porządku, to jest, a jeśli chce być ofiarą losu, to zwala na geny. Myślę, że całe pokolenie uzależnionych to jest dowód na to, że jednak coś jest na rzeczy. To przed panią stoi dowód na to, że można mieć uzależnioną mamę, a samemu nie pić. W niczym nie jestem podobny do niej, bo nie chcę być. Jak już tak gadamy o drugiej szansie, to pani Basia straciła pracę tylko przez jeden błąd. Ten błąd to brak szczerości. Ona by umiała wszystko naprawić. To nie jest twoja sprawa, Bartuś. Tak, przepraszam. Wiem, że Damian to pani syn i ma taryfę ulgową, ale według mnie to jest po prostu nie fair. No od zaplecza niestety nie wejdziemy. Bardzo dobrze, od zawsze mi się nie podobał ten twój pomysł. Po prostu wejdę normalnymi drzwiami, jak normalny kurier, zaniosę przesyłkę, rozejrzę się po tym barze, zobaczę, czy wszystko jest okej, czy nie okej i finito. Czyli ja jestem nienormalna. Ale ja tak nie powiedziałem przecież, dlaczego ty nadinterpretujesz moje słowa? Może dlatego, że jestem na nich wściekła. Uważasz, że nie mam powodu? Dobrze, dobrze już. Nie chciałbym, żebyś na mnie była taka wściekła. Idę. Czekaj. Co? Pamiętaj, żeby uważnie obserwować, jak on będzie czytał tę kartkę, tak? Idź już, a ja tu zaczekam. Dzień dobry, kurier! Wzruszył mnie ten sweterek wydziergany przez panią Basię. To było takie miłe. Może faktycznie źle zrobiłam. Trzeba dawać ludziom szansę. Już idę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Paczuszka. Proszę mi pokwitować tutaj. Dobrze. Dziękuję. Przepraszam, ale jest jakaś taka lekka? Lekka taka? Właśnie, bo szef prosił, żeby otworzyć przesyłkę, bo ze środka wydobywa się jakiś dziwny zapach. Zapach? O. Nie, ja bardzo... To jest do wyrzucenia. Przepraszam, wie pan, ale to nie jest wina firmy kurierskiej. Ja rozumiem. No, wypadki się zdarzają, tak. A to co to jest? Wiemy, co robisz, wiemy, co jesz? Jakaś reklama? Nie mam zielonego pojęcia, ja to przepraszam, ale pierwszy raz na oczy widzę. Ja też nie rozumiem, ale fajnie, że producent docenia nasz bar. Tak. Dobrze. I to wszystko? Bo ja zamawiam więcej pasty. Nie, to jest jedyna przesyłka. A ta paczka nie była otwierana? Otwierana? Aha. Nie, w życiu, proszę pana. Absolutnie nic mi o tym nie wiadomo. Dziwne. Poczęstuje się pan sajgorką? Mam świeże. Właśnie to mięso, a to wege.
Tak. To ja wege. Wege, nie, proszę. Brudne ręce. Aha. Tak? Dziękuję. Przepyszne. Muszę pędzić. Bardzo dziękuję. Pyszne. Dobrze. To do widzenia. Dziękuję. Do widzenia, do widzenia. A co ty wyprawiasz? Dajesz kasę tym mordercom? Już nie przesadzaj z tymi mordercami. Jest naprawdę bardzo dobra sajgonka, zresztą dostałem za darmochę. No a nie boisz się, że jesz psa? Nie jem żadnego psa, Gabi. Tam nie ma żadnych zwierząt, nie ma szczekania, rozumiesz? Jest wszystko w porządku, wygląda ładnie. Zresztą to jest najlepsza sajgonka, jaką jadłem w życiu. Chcesz? A jak oni je od razu na miejscu przerabiają? Nie no, ja tu zostaję, dopóki nie zdobędę dowodów. Poobserwuję sobie ten bar. Ostrożnie. Wiedziałam, że nie mogę się poddać. Jeśli byli winni, wpadną prędzej czy później. Miałam pozwolenie od szefowej, więc mogłam poświęcić się sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przesyłkę mam. Nie przeciśnie się pan do Ines. Ale ja mam przesyłkę dla pani Małgorzaty Kowalskiej. Tu nie ma żadnej Małgorzaty. To jest mieszkanie i gabinet Ines. Ale adres się zgadza. Przejść mogę? Dziękuję. Nie ze mną te numery. Chce się pan wcisnąć do Ines bez kolejki? Ale ja się nie chcę do nikogo wciskać bez kolejki. Zresztą ja nawet nie wiem, kto to jest ta Ines. 4 miesiące czekam na rytuał. Nie mogę stracić dzisiaj kolejki. Doskonale panią rozumiem, naprawdę. I proszę mi wybaczyć, muszę dostarczyć przesyłkę i od razu uciekam. Naprawdę jestem tutaj służbowo. Mam bardzo dużo obowiązków zawodowych dzisiaj. Wchodzę, dobrze? Po moim trupie! Ta kobieta zaskoczyła mnie na maksa. Z zaspami na drogach sobie radziłem, z oblodzonymi trasami też, ale ze zdesperowaną kobietą nie wiedziałem, jak mam sobie poradzić. Miałem dylemat, jak dostarczyć przesyłkę. Mam cię, dziadu. Wiedziałam. Warto było czekać. Zaraz miałam zdobyć dowód na rzeź psów w barze Sajgonka. Organizacje ratujące zwierzęta już czekały, żeby dobrać się właścicielowi do tyłka. Ines dzisiaj okadza dymem. Jest niesamowita, bolał mnie kręgosłup, a teraz jak ręką odjął. A od kilku tygodni nie mogłem chodzić. Wow, jestem pod wrażeniem. Ja sobie chyba w tym okadzę w Podniebieniu. O, to się idealnie składa, bo ja mam tutaj zioła do kadzidła prosto z Tybetu. Pan tu nie stał! Co pani Panie, rusz się, kurczę, taki chory jesteś, że się nie ruszysz? Ale proszę pani, no. Kurczę, zawsze się jakiś cwaniak znajdzie, który się wciśnie bez kolejki. Ludzie! Że ja jestem kurierem, a nie pacjentem. Każdy kurier to pacjent, a każdy pijak to złodziej. Kiedy zobaczyłam tego klienta wychodzącego z baru, poczułam ulgę. Z drugiej strony pomyślałam, kurczę, nie mam dowodów. Ale w sumie dobrze, że temu psu się udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Przesyłka dla pani Małgorzaty Kowalskiej. Super, w końcu się doczekałam. To ja. A ta cała... ta Ines? Ach, to pseudonim. Skoro już jakoś udało się panu tutaj ślizgnąć z paczką, może chce pan skorzystać z moich usług? Bardzo miło z pani strony, ale podziękuję dzisiaj. Do widzenia. Pan do mnie wróci. A dlaczego wrócę? Ma pan problem z dolnymi kończynami. Czuję zły przepływ energii w pana stopach. Zły przepływ w stopach. To bardzo dobre. Do widzenia, do widzenia. Do zobaczenia. Dzień dobry, pani Moniko. A pani jak zawsze przepięknie wygląda. Adam, jak ty tu przychodzisz do sklepu, to jakby słońce wzeszło. Zawsze taki energiczny, uśmiechnięty i ten twój sprężysty krok. A, to właśnie już niedługo. Szamanka wywróżyła mi, że będę miał problem z dolnymi kończynami. Co ty, Adam, do wróżek chodzisz? Nie, służbowo byłem, z paczkami.
Ludzie to naprawdę są naiwni, powiem wam. No ale nie ma co się dziwić, jeżeli w kolejce do lekarza czekają 6-7 miesięcy, to chwytają się każdej metody, nawet niekonwencjonalnej. No, mój wujek czekał 3 miesiące na rehabilitację. Gdybyście widzieli, ile do tej uzdrowicielki czeka się w kolejce. Kobieta 4 miesiące czekała na wizytę. Znaczy, przepraszam, nie na wizytę, tylko na rytuał. Rytuał? Czyli że co? No właśnie, sam nie wiem. Oni nie nazywają tego wizytą, tylko rytuałem. I to nie jest rytuał u Małgorzaty, tylko rytuał u Ines. Skąd my to znamy? Nie fryzjer, ale stylista fryzur. No dobra, ale na czym polega taki rytuał? To znaczy, że skacze się przez ogień, czy co? Nie, ale blisko jesteś. Ona leczy jakimś świętym dymem. Okadzaniem, tam oczadzaniem. No to szkoda, że nie ma pani Basi, od razu by się zapisała, nie? No, szkoda, smutno jakoś tak trochę bez pani Basi. Taka po prostu to jest martwa godzina. Zaraz będzie tutaj zatrzęsienie klientów, to będzie wesoło. Trochę zwariowana jest to pani Basia, ale serce człowiek. Oj tak, serce człowiek, pani Basia, to prawda. Dobrze, no to ja się zbieram. Oj, jasna cholera. Oj, co jest? Szamanka Ines miała rację. Jakoś tak coś mi strzyknęło w nodze. Ale czekaj, ty teraz udajesz, czy naprawdę cię boli? No nie udaje, ale wiecie co to? To może jest jakaś ta autosugestia. Rozchodzę. Kurde. A co to się naszemu kurierowi stało? Kostka skręcona, czy co? Daj pan spokój. Jeszcze godzinę temu mogłem tańczyć i skakać, a potem jedna szamanka mi powiedziała, że będę miał kłopot z dolnymi kończynami i nie wiem, wmówiła mi. Nie mam pojęcia, co się stało. Hipnoza może. Ja się nie dam wmontować w żadne takie manipulacje. Samo przyszło, samo pójdzie. Może jędza czar rzuciła. Spodobałeś się jej i chce, żebyś do niej wrócił. Tak? To się nazywa sugestia posthipnotyczna. Nie, ale ona mnie nie hipnotyzowała. Mogła to zrobić, tylko dała sugestię, żebyś o tym zapomniał. Człowieku, ja nie jestem podatny na żadne czary-mary. Trzeba do niej iść, żeby czar zdjęła z zołza jedna. Jeszcze mam za to płacić, tak? I stać w tej kolejce na kilometr z tą bolącą nogą. Nie ma mowy. Do widzenia. Do widzenia. I jak tam? Gdzie jest piesek? Wszedł z panią Krystyną na spacer. Przyszła kolejna paczka dla tego Wietnamczyka. Musimy ją otworzyć. A to jest chyba ta paczka, o którą pytał właściciel baru. Nie możemy jej otworzyć. No ale jak w środku jest kolejny szczeniak? No jak udowodnisz policji na przykład, że to nie ty tam go podłożyłaś, co? No masz rację. Musimy przyłapać kucharza na gorącym uczynku. No dobra, to ja dzwonię na policję. Nie! Otworzą paczkę i stwierdzą, że ktoś naraził psa na cierpienie. Ale nie udowodnią, że to Wietnamczycy je zjadają. Ja jako wieloletnia aktywistka to nie ufam psom. Znaczy glinom. W ogóle to trzeba wpuścić tutaj trochę powietrza. Na wszelki wypadek. Jakby tam jednak były zwierzęta. No. Może przydaliby się jacyś świadkowie albo co? Musi być dziennikarz. On będzie naocznym świadkiem i wszystko udokumentuje. No udokumentuję, ale znasz kogoś z mediów? Tak, zadzwonię do niego. On jest skuteczny i bezkompromisowy. No. To dzwoń. Halo? Cześć, cześć. Szczepan, mam do ciebie sprawę. No. Będziesz miał po prostu sensacyjny materiał. A co z panią Basią? Zachorowała? Ona tu zawsze dobrą aurę robiła. Lepiej przeciągała klientów niż w promocjach. Wiścia tu kupował więcej niż potrzebuje, bo lubi z panią Basią zagadać. Lepiej niż świąteczna wyprzedaż. Cześć, Damian. Zadzwoń do mnie, proszę, jak odsłuchasz tą wiadomość. Wiem, co nawyprawiałeś w sklepie i nie mogę tego tak zostawić. Martwię się. No to co z tą panią Basią? Pani Basi nie ma i nie będzie. Co jest? Ostrożnie, tam jest najprawdopodobniej pies. Pies? Nie, no co ty gadasz? Ej!
Mi się wydaje, Gabi, że tam nic nie ma. Ta paczka się nie rusza, jak tamta ostatnia. Może dostał coś na uspokojenie albo... Za chwilę będzie Szczepan. A ty co? Kulejesz, czy mi się wydawało? Nie. Nic mi nie jest. No przecież widziałam, co się stało. Sam już nie wiem, co o tym myśleć. Byłem z paczkami u takiej jednej szamanki. Chyba rzuciła na mnie jakiś urok. Co, ty wierzysz w takie rzeczy? No, oczywiście, że nie wierzę, Gabi. Oczywiście, że nie wierzę, ale boli mnie ta noga i to coraz bardziej mnie boli. No cześć. Cześć. Szczepan. Adam. Sam mam psa. On wyskoczył za mną w ogień i ja za nim też. Nie wierzę, że ktoś mógłby chcieć go zjeść. Mam plan działania. Opowiem wam po drodze. Dorwiemy ich. Chodźcie. Ale poczekajcie na mnie, bo ja nie mogę tak szybko. O, proszę bardzo, proszę. Nie będę owijać w bawełnę. Za szybko, zbyt pochopnie panią zwolniłam. Pani Moniko, pani mnie przeprasza? Przecież to ja jestem nie fair. Zadziałałam zbyt impulsywnie. To było bez sensu. Naprawdę przepraszam. Ale to ja powinnam była powiedzieć co i jak, a nie owijać w bawełnę. Wszyscy za panią tęsknią. Ja też. Powinnam dać pani szansę chociaż coś powiedzieć na ten temat, jakoś się obronić. To ja pani powiem, wszystko pani powiem. Niezależnie od tego, co pani powie, to i tak chcę, żeby pani wróciła. A ja chciałabym powiedzieć całą prawdę pani powiem, pani Moniko, jak babcię kocham. Jeżeli to pani pomoże. Mój rozwód nie był łatwy. No nie był łatwy. Ale po co rozdrapywać rany i wdawać się w szczegóły? Tyle jest takich historii o nieudanych związkach. Na pewno pani też zna ich tysiące, prawda? Czesław to był człowiek bez klasy. Raptus to delikatne określenie. My się nie zgadzaliśmy i nie mieliśmy porozumienia w żadnej kwestii, w żadnej. Ten rozwód to była wojna. On walczył o każdy mebel, o każdy widelczyk. Ale najgorsze było to, że chciał mi odebrać Benia. No. Robimy reportaż o barach i restauracjach w naszym mieście. Nasi widzowie chcieliby wiedzieć, gdzie można fajnie zjeść. Pan chce reklam? Nie, to za drogo, ja nie. Mamy sponsorów, nic pan nie musi płacić. Wystarczy, że pan opowie o daniach w waszej kuchni. A! Sfilmujemy pana podczas pracy. O, super. Ja bardzo chętnie opowiem. Tak, jesteśmy najlepszą restauracją w mieście. Najlepszą. Super, tak. super. To może ja na początku zadam panu kilka pytań, okej? Dobrze, moment, chwileczkę, bo i brudny tutaj. Jasne, będzie pan wyglądać bardziej profesjonalnie. Dobrze. Mhm. Włączamy nagrywanie. Dobrze. Super, ekstra. Proszę mówić głośno i wyraźnie. Głośno, wyraźnie. Tak. Kien łyknął haczyk. Mieliśmy nadzieję, że teraz znajdziemy dowody na jego niecne praktyki. Miałam świadków. Zeznawali, że Benio był bardzo do mnie przywiązany. Jak babcię kocham, pani Moniko, bardzo był do mnie przywiązany. A Czesław miał kolegę, prawnika. Pił z nim. Razem pili co weekend. I ten mu radził, co ma mówić w sądzie. No i ten mój były mąż, pani Moniko, jak babcię kocham, zrobił tam taką szopkę, że mu przyznali wyłączną opiekę nad Beniem. Niemożliwe, to skandal. Pani Moniko, jakby wielki głaz spadł mi na głowę. Tak się czułam, jak babcię kocham. Tak mi przykro. Ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Ale ja nie mogłam się pogodzić z wyrokiem sądu. No i wtedy popełniłam błąd. Ja chciałam wykraść Benia. No, wiedziałam, gdzie mieszka Czesław. Pojechałam pod dom, patrzę. Benio bawi się w ogródku. Przyglądam się, a on, biedaczek, wcale się nie bawił. To nie była zabawa. On tak patrzył przed siebie tymi swoimi smutnymi, pięknymi oczkami. I ja nie wytrzymałam, pani Moniko, ja nie wytrzymałam. Myślałam, że mi serce pęknie. Przeszła przez płot. Na pani miejscu to ja bym zrobiła to samo. No, ale czujni sąsiedzi zawiadomili Czesława i nie tylko. Przyjechała policja.
I ja rozumiem, dlaczego pani tak zrobiła. No i w efekcie dostałam zakaz zbliżania się. Też bym się załamała, gdyby mi odebrali syna. Jakiego syna? No, Benia. Pani Moniko, jak babcię kocham. Benio to mój piesek. Proszę, o jaki piękny. O matko, ja myślałam, że chodzi o dziecko. O, Benio był jak dziecko, kochany. On był taki zabawny, słodziutki, malutki. Jak się lubił bawić piłeczkami, całymi dniami bawił się piłeczkami, nocami zresztą też. No ja rozumiem, że pani tęskni, to naprawdę wielka krzywda, a ja się jeszcze tak dołożyłam. No Czesław tego nawet nie lubił. Wziął go z jakiejś hodowli formalnie, na niego były papiery. Po prostu chciał mi zrobić na złość. To smutne, pani Basiu. Wróci pani do nas? Pod jednym warunkiem. Podwyżka. Przestanie mi pani tak paniować, dobra? Basia jestem. Monika? No. A jakie rodzaje mięs pan preferuje w swojej kuchni? Ja lubię wszystkie mięsa. Dzień dobry. Miał pan rację z tą przesyłką. Rzeczywiście jest kolejna. O, bo już się bałem, że nie ma. Tak. Pochwytuje mi pan. Dobrze. A pan to wytnie, bo to nie ten. Kręćmy dalej. Fajne, takie naturalne. Ach, nie, dobrze. A ja przeszkodziłem. Nie, spokojnie, nie widać pana twarzy. Zaraz właściciel i kucharz baru Saigonka, Kien Fan, otworzy swoją przesyłkę. Dowiemy się, jakie produkty są niezbędne w kuchni wietnamskiej. Nie mogę się doczekać, co kryje przesyłka. Proszę. Pasta krewetkowa do specjału dnia, kary na mleku kokosowym. Chcą państwo spróbować? Bardzo dobre, bardzo dobre. Może kiedyś. Po ujęciu przerwa. To jest ta cała afera? Szczepan, no, cierpliwości. Gwiazdor wielki. To jest twój kolega, tak? Teraz już chyba nie. Słuchaj, najważniejsze jest to, że w paczce nie było żadnego psa. Lecę do roboty. Chyba do lekarza. Coraz bardziej kuśtykasz. O, a gdzie pan kolega artysta? Powiedział, że musi wracać do telewizji, ale że mamy dużo materiału, także będzie dobrze. O, rozumiem, rozumiem. A może pani chce zjeść kotleciki buncia? Nie, dziękuję, nie jestem głodna, poproszę szklankę wody. Dobrze. O, dzień dobry. Dzień dobry. Kolejka? Tak. Aha. Już po cholerę tutaj przyszedłem. Oj, Oto pan. Wiedziałam, że pan wróci. tak? Tak. A to przepraszam, to skoro pani wiedziała, to dlaczego pani wyszła? Moje wizje nie są aż tak precyzyjne. A tak na serio to uzdrowicielki też muszą coś czasami zjeść. Zapraszam. Oczywiście. Ale pani Ines, my naprawdę byłyśmy pierwsze. Ten pan to dopiero przyszedł. Ten pan był już wcześniej. Byliśmy umówieni. Halo? Co pani robi? Czemu zabiera pani mięso? A co to jest w ogóle za mięso? Zgodziłby się pan je przebadać? Normalne mrożone piersi z kurczaka. Nie rozumiem, czemu miałbym badać, bo to wszystko ze sprawdzonego źródła. I czemu pani się o to pyta? No każdy klient ma prawo wiedzieć. A pani myślała, że my gołębie jemy? No nie wiem, to było w takim jednym kawałku zmrożone, może to była psina? Czemu wszyscy myślą, że my jemy tutaj psy? To jest bardzo stereotypowe i niefajne.
Ja nigdy w życiu nie zjadłem żadnego psa. To czemu w pierwszej paczce znaleźliśmy zamkniętego żywego szczeniaczka? Ale ja nie zamawiałem żadnego psa. Nie, proszę zostać. Nie, proszę tego nie słuchać, bo ten... Nie, proszę państwa, proszę poczekać. Ta pani mówiła, że jest z telewizji. Ona jest po prostu jakaś chora. Taki jest pan niewinny, tak? Ja nic nie zrobiłem, jestem czysty jak łza. To dlaczego zamówił pan kurierem psa? Ale zamkniętego. proszę- Żywego psa zamkniętego Proszę w paczce. pani, ja nie zamawiałem żadnego psa. Ja nie miałbym serca, żeby nawet wpakowywać żywego psa do paczki. Rozumie pani? Dobrze. Proszę. Pokażę pani coś. Tak właśnie jemy zwierzęta. Ten pies jest ze schroniska, jest ze mną 6 lat i wabi się Pixie. Ten jest akurat z autostrady, go zgarnąłem i wabi się Mącik. A mam jeszcze kota. I nie rozumiem, dlaczego pani pomyślała, że my możemy jeść psy. Ja bardzo pana przepraszam. Ja po prostu, jak zobaczyłam tego żywego szczeniaka w tym zamkniętym pudle, to poniosły mnie nerwy i stereotypy. Ja bardzo przepraszam. To oczywiście jest moja wina. Ja niesłusznie oskarżyłam pana Kiena i on jest w ogóle niewinny. Bardzo państwa przepraszam. To już wszystko jest wyjaśnione. Proszę państwa, ja nigdy nie zabiłem, ani nie zjadłem psa, ani kota. Byłbym naprawdę głupi, gdybym dał psa na talerzu w Polsce, prawda? Tak, więc... A w naszej kuchni azjatyckiej mamy bardzo dużo fajnych potraw. Poproszę pana popisowe danie. Zdaje się na pana. Dobra. Tylko proszę mi jeszcze powiedzieć, Tak. czy to pani to napisała? Ja bardzo pana przepraszam. Ja byłam pewna, że podaje pan dania z psów i chciałam zrobić taką prowokację. Wiem, że to było głupie. Naprawdę bardzo pana przepraszam. To była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłam w życiu. Proszę spokojnie oddychać. Skupić się na sercu. Poczuć, jak bije. Proszę w myślach liczyć oddechy. 1, 2, 3. Lekka ręka! Noga jeszcze lżejsza! Mogę fruwać! Nawet karma dla psów nic nie waży! Zmieniłam twoją złą karmę. Od tego momentu przeznaczenie wróciło na właściwe tory. Twoje nogi są wyleczone. Nie bolą. Nic nie boli, ale to jest dziwne. To nie dziwne. To piękne. No, pani Ines, to jest niezwykłe po prostu. Ile płacę? Dostanie pan dużą zniżkę. Najważniejsze, że się pan przekonał, że to działa. Siad. Ale wieczny piesek. Lak mnie to trafił. No nie bolała mnie ta noga, nie bolała, wszystko było dobrze, a teraz kuźwa znowu zaczęła mnie boleć. Chyba mnie oszukała ta cholerna szamanka. Masz nowe buty? A mam. Zauważyłaś? Jest sokole oko. Kupiłem wczoraj, fajne, co? A jaki rozmiar nosisz? 43,5. A pokaż stopę. A po co? No pokaż. Przecież nie ugryzę. 42. Chyba sobie żartujesz. 42. To rzeczywiście 42. Ja pierdzielę, jak ja się mogłem tak pomylić? Kurczę.
Ale mam nadzieję, że mi wymienią te buty na większe, co? No w sumie nie wiem, bo je nosiłeś, nie? A w sprawie psów, no to w barze nie ma nic podejrzanego. Sprawdziłam nadawcę tej przesyłki. Proszę. A to jest z 15 kilometrów stąd. Znam okolice. No to jedziemy tam. Teraz? Kobieto, przecież mi noga zaraz odpadnie. Oj, dałeś radę cały dzień. To wytrzymasz jeszcze chwilę. Gabi, wydaje mi się, że tutaj nikogo nie ma. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Popatrz, to są te kartony, co do nas przychodziły. To nie wygląda na miejsce, gdzie się przetrzymuje psy. Nawet nie słychać szczekania. Sorry, że przyjechałeś na darmo. No Gabi, daj spokój, też chcę złapać gamonia, co wysyła psy kurierem. Ty, zobacz, Co? tam ktoś jest. Co oni robią? Chodź zobaczymy. Ale się zasiedziałam. Oj, lżej mi, że mnie wysłuchałaś. To było dla mnie bardzo ważne. Jak babcię kocham. Sklep bez ciebie to nie jest to samo. Wszyscy za tobą, Basiu, bardzo tęsknimy. Ja też was bardzo potrzebuję. Ja bez tego sklepu to się czuję jak słoik bez zakrętki. Pani Monika! Jak dobrze, że się przełamałam i poszłam do Basi. Wszystko się wyjaśniło, a ona zgodziła się wrócić do pracy. Ty, patrz, to nasz piesek. Chyba ten chłopczyk go poszukuje. Ale historia. Proszę pana! Proszę pana, mamy waszego pieska! Oj. Miki, jesteś! Jak się bałem, że cię nigdy nie znajdę. Dobry wieczór, dziękujemy bardzo. Skąd go państwo mają? My go nawet samego za posesję nie puszczamy. Znaleźliśmy go w paczce razem z pastą krewetkową. W paczce? Mhm. No tak. On musiał w magazynie wejść do kartonu. My magazyn mamy na parterze i drzwi są często otwarte. Nawet Jasiek się czasami tam zakrada. No, jego pewnie zwabił zapach. Na jutro zapytam pracownika, który pakuje towar. Jakim cudem nie zobaczył psa w środku. Pewnie gadał przez telefon. Oj, Jaśku, ale ja ci mówiłem, lepiej pilnuj tego Mikiego. Przepraszam, tato. On musiał wejść do kartonu, gdy pobiegłem otworzyć drzwi Konradowi. Graliśmy trochę na konsoli, a potem już Mikiego nie mogłem znaleźć. Z tą konsolą. Baliśmy się, że nadawca nie ma serca. Dziękuję, że go oddaliście, bo się bałem, że jak ktoś go znajdzie, to go zabierze, bo on taki śliczny. Masz rację, jest świetnym pieskiem i masz rewelacyjnego przyjaciela. Zazdroszczę ci. Można takiego zaadaptować w schronisku. A wiesz, że o tym myślę? Bardzo dziękujemy, naprawdę szukaliśmy go cały dzień. No, ja już straciłem nadzieję. A mógłbym sobie z wami zrobić zdjęcie? I zamieszczam w internecie, bo wszyscy koledzy szukają Mikiego. No oczywiście, że tak. Śmiało. A może dadzą się państwo zaprosić na kolację, no bo ja nie wiem, jak się odwdzięczyć. Kurczę, no bardzo dziękujemy za zaproszenie, ale musimy pędzić. Mamy dużo pracy. Okej. Pilnuj Mikiego. Dziękujemy jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Ale historia. Gabi, szacun, naprawdę, podziwiam cię. No daj spokój. Czuję się okropnie. Czemu? No, oskarżyłam niewinnego człowieka. Muszę kiedyś całą firmę zaprosić do kina. Ma naprawdę niezłą szankę. A to wiesz, to jest bardzo dobry pomysł. Tylko proszę cię, nie dzisiaj, bo jak nie zdejmę tego buta, to zaraz będę wył jak pies. Jedziemy. W następnym odcinku, czy Adam okaże się szybszy od kandydatki na kurierkę? Zrozumiano? Wszystko jasne. Tak jest. Start! Damian kradnie matce auto. Wyjdź z samochodu! Nie masz nawet prawa jazdy, człowieku! Hej! Stój! Co robi koza w firmie kurierskiej? Toż to zwykła koza jest. Jeszcze jakieś choróbsko przywlecze. Nie wiadomo, czy szczepiona była. Bożenka zjawiła się dzisiaj w pracy wcześniej niż ty.